Japończycy to nieźli spryciarze. Od małego jaram się ich popkulturą, uwielbiam mangi i anime, gram na ich konsoli do gier, a teraz mega jaram się ich nowymi butami do biegania. Witam Was bardzo serdecznie w omówieniu, w testorecenzji jednego z najgorętszych butów do biegania tego roku, butów treningowych, klasyków Asicsa, butów, które Asics robi już od ponad 25 lat, który jest wzorem, jeśli chodzi o maks amortyzacji i jednym z najlepszych butów tego segmentu. Chodzi o model Asics Gel Nimbus 25 i żeby tutaj nie przedłużać, przejdźmy sobie do omówienia wszystkich poszczególnych elementów tego buta, po czym przejdziemy do moich wrażeń z biegania, pozytywów, negatywów. Także zaczynamy. Nowy Nimbus w żaden sposób nie przypomina poprzednich edycji tego buta. Jest całkowicie nową konstrukcją w większości, bo kilka elementów może nam się tutaj powtórzyć, o czym zaraz powiem. Dlatego zacznijmy sobie od góry buta, czyli od cholewki. Cholewka wykonana z syntetycznej dzianiny. Materiał, który zwykle oddycha znacznie gorzej od siateczki mesh, ale w tym przypadku został zrobiony na tyle pomysłowo, tak umieszczone są strefy wentylacji, że muszę przyznać, że oddychalność jest naprawdę na dobrym poziomie, a w połączeniu ze specyficznym, płaskim językiem, mocno nadziurkowanym i bardzo elastycznym swoją drogą, którego wzięto właśnie z Nimbusa 24 i z Nimbusa Lighta, więc tutaj mamy pierwszą kopię, przeniesienie pewnego elementu konstrukcyjnego z poprzednich modeli. Wentylacja jest poprawiona, a komfort przylegania do stopy całego buta jest po prostu mistrzowski. Jeśli chodzi o zapiętek, niech nie zmyli Was ten kołnierzyk i nowy uchwyt pozwalający wygodnie założyć i zdjąć buta, ponieważ zapiętek również jest jakby kopią poprzednich zapiętków z innych generacji Nimbusa. Moim zdaniem jest to dosłownie ta sama konstrukcja co w poprzednich generacjach, jednak ze zmienioną wyściółką, która jest chyba identyczna jak w modelu Asics Nova Blast 3, a tak poza tym leży tak jak każdy inny Asics. Zapomniałem dodać, że cholewka dzianinowa jest dosyć specyficzna, sztywniejsza od zwykłej cholewki typu mesh, ale w tym przypadku dopasowuje się świetnie zarówno do standardowej szerokości stopy, jak i do troszkę szerszej stopy. Układa się, przylega do stopy bardzo dobrze. Myślę, że nawet troszkę szczuplejsza stopa wewnątrz tego buta poczuje się naprawdę dobrze i ułoży się bardzo przyjemnie. A osoby z wyższym podbiciem również nie powinny mieć problemu, żeby się w niego zmieścić właśnie dzięki zastosowaniu tego płaskiego, elastycznego języka. Najważniejszy z elementów buta, czyli ta pianka podeszwowa, cała podeszwa wewnętrzna. Złożona z pianki Flight Foam Blast Plus z dopiskiem Eco. Oznacza to, przynajmniej producent tak mówi, że wykorzystano 20% materiałów z recyklingu do jej stworzenia. I tutaj mała dygresja. Moim zdaniem powinniśmy raczej patrzeć na to z przymrużeniem oka. Jak najbardziej wierzę, że tutaj 20% zostało wykorzystane z recyklingu, ale ja osobiście czekam na moment, w którym zaczną być produkowane buty w 80, 70, a najlepiej w przyszłości w 100% z recyklingu, ponieważ na dobrą sprawę rynek butów biegowych strasznie się rozrósł. Większość firm tworzących buty to duże korporacje, które przede wszystkim patrzą na hajs. Oznacza to, że robią tych butów mnóstwo. A produkowanie takich plastikowych rzeczy w dużej ilości nie jest dobre dla środowiska. Więc dopinguję, żeby tu nie było w przyszłości 20%, tylko żeby z każdym Nimbusem, Cumulusem, Pulsem i innym modelem Asicsa, który będzie tworzony w najbliższych latach, jak największa ilość materiałów z recyklingu została wykorzystana, najlepiej do 100%. Mniej butów, lepsze buty jakościowo i 100% recykling. To jest moim zdaniem przyszłość branży biegowej. Pianka Flight Foam Blast Plus przede wszystkim trzeba wiedzieć, że jest pianką ultra mięciutką. Według pomiarów durometrem zaobserwowałem, że średnia pomiarów, niezależnie od tego, gdzie przyłożyłem durometr, osiąga około 30-35 w porywach wskazań durometru, twardościomierza. Jest to wynik świetny, ale zauważę, że w poprzednich Nimbusach oraz w kilku innych modelach Asicsa ten wynik nawet mógł osiągać wartości poniżej 30, zbliżając się do genialnych wartości 26-7 jednostek, które praktycznie można powiedzieć, że są obecnie jednym z maksów technologicznej amortyzacji. Warto dodać, że oprócz tej pianki Flight Foam Blast, której jest mnóstwo, jest strasznie gruba, bo mamy niemal 3 cm, a nawet ponad 3 cm
wysokości pianki pod śródstopiem i około 4 napięcie. Mamy jeszcze żel. Żel nie jest eksponowany w żadnym elemencie tego buta na zewnątrz, tak jak to było w modelu Nimbus 24 i każdej poprzedniej edycji tego modelu. Eksponowanie żelu z tyłu, napięcie, takim paseczkiem, jak widzicie w damskiej wersji Nimbusa 24 mojej żony, działa troszkę na wyobraźnię. Pokazuje, że tej technologii absorbującej wstrząsy, która przede wszystkim absorbuje wstrząsy, dzięki czemu nasze stawy, kręgosłup, ścięgna, więzadła nie są obciążone tak bardzo bieganiem po twardej nawierzchni. Działa na wyobraźnię i myślimy sobie super, to jest najbardziej wypasiony, miękki i bezpieczny model jaki jest. Tutaj nie ma tego w ogóle, ale ASICS zaczął zmieniać swoje podejście do żelu, zaaplikował go tuż pod piętą i jest całkowicie nowym żelem niż ten, który dotychczas znamy. Nazywa się teraz Pure Gel. Zajmuje znaczną część wewnętrznej części podeszwy od strony pięty, ale z tego co widziałem na materiałach reklamowych nie znajduje się pod śródstopiem. Wcześniej pod kością dużego palca na śródstopiu znajdował się przynajmniej mały wkład żelowy, tutaj go nie ma, ale z drugiej strony mamy niemal centymetr więcej pianki podeszwowej niżeli w poprzednich edycjach. Patrząc na spód buta, czyli na bieżnik, to co nas interesuje, jeśli chodzi o kwestię przyczepności i trwałości, żywotności konstrukcji, bo jakby nie patrzeć, bez dobrej przyczepności but kończy swój żywot, mówiąc wprost. Mamy bieżnik z gumy węglowej Ahar Plus, która jest odporna na ścieranie, ale jest w całkowicie innym kształcie niż kiedykolwiek wcześniej i co istotne, nie najmocniejszą częścią tego buta, przynajmniej według mnie. Nie mamy go zaakcentowanego zbyt agresywnie. Jest dosyć płaski. Jak ruszymy sobie dłonią po nim, czujemy pewne wypustki, górki i dołki. Widzimy, że mamy takie dziureczki, więc można powiedzieć, że bieżnik dobrze klei się do twardej nawierzchni, ale twardej i suchej nawierzchni. W momencie, gdy troszeczkę przyspieszymy, nasze tempo zaczyna być poniżej 5 minut, 4,30, 4,0, chociaż to wiadomo, że nie jest but nominalnie do tak szybkiego biegania, zauważamy lekki uślizg i ten bieżnik moim zdaniem średnio nadaje się w mocno deszczowy dzień, czy po prostu biegając szybko po mokrym. Druga sprawa, tej gumy bieżnika nie jest zbyt dużo. Mimo iż zajmuje całkiem spory płat na śródstopiu i jest umieszczony w strategicznych miejscach zewnętrznej i wewnętrznej wokół pięty, to nie jest zbyt gruby. Moim zdaniem ten bieżnik jest najsłabszą częścią tego buta, ponieważ tak gruba podeszwa prawdopodobnie spokojnie zapewni amortyzację na poziomie plus 1000 km większości biegaczom. Natomiast ilość gumy bieżnikowej może zetrzeć się szybciej niż swoją właściwość amortyzującą straci podeszwa. Najnowszy Nimbus ma 8 mm dropu, co wcześniej chyba nie zdarzało się w tej serii butów. Zwykle pamiętam Nimbusy z 10 mm dropem. Ma również naprawdę niską wagę jak na buty z tego segmentu o tak gigantycznej amortyzacji, bo w moim rozmiarze 9 amerykańskim, 42,5 europejskim jest to 292 gramy i jest to naprawdę mało. Ten but faktycznie nie ciąży podczas biegu, nie ciąży w momencie, kiedy robimy jakiś mocniejszy akcent treningowy. Jest właściwie nie lekki jak piórko, ale optymalnie waży tyle, żeby spokojnie sobie w nim przyspieszyć i biec szybszym tempem, o ile nogi na to pozwalają. A jak biega się w tych butach? Biega się mega przyjemnie. W ogóle żadne buty, które ostatnio czy dostałem, czy kupiłem z maksymalną lub bardzo dużą amortyzacją, nie dały mi tyle frajdy. I nie mówię to dlatego, bo ktoś tak mi kazał, bo w ogóle wszelkie moje filmy odnoszące się do butów biegania są 100% moją opinią i żaden producent czy dystrybutor nie ma na nie wpływu. Na te buty mogę narzekać tylko i wyłącznie ze względu na bieżnik, który moim zdaniem jest za mało agresywny i jest go po prostu zbyt mało, ale tak poza tym czuję się po prostu genialnie. Nie czuję tego 8 mm dropu. Mam wrażenie, że jest tam co najwyżej 6 mm. Moja technika biegu w tym bucie jest taka jak w Nusach Tri. Mogę sobie klepać przy bardzo wolnym tempie, 6,15, 6,30 nawet, przy takim spokojnym rozbieganiu na bardzo niskim tętnie. Robiłem 170, 174 kroki. Moja kadencja była bardzo wysoka. Czułem się po prostu, że płynę w tym bucie po asfalcie. Nie ciążył mi na stopie, co istotne. Chociaż buty o wadze 290 gramów to już powoli nie jest taki standard, powiedziałbym. Wielu producentów te buty
mocno kastruje z wagi, stają się coraz lżejsze. Wydaje mi się, że gdyby w Nimbusie zrezygnować z cholewki dzianinowej, dać standardowy inżynieryjny mesh, gdyby jeszcze troszkę podziałać z tą podeszwą, może nie robić jej takiej grubej jak jest, to można by było zrobić nawet 260 gramów. I 260 gramów na maks amortyzację buta to by był po prostu sztos. Żaden producent nie mógłby odpowiedzieć na ten model. Natomiast 292 gramy w moim rozmiarze jest i tak bardzo leciutkie, a but jest przede wszystkim nastawiony na wolne bieganie dla osób o dużej masie ciała, czyli tak plus 80 kg i więcej, ewentualnie dla ludzi, którzy po prostu mają większą nadwagę, bo można mieć 1,60 m wzrostu i ważyć, nie wiem, 75, co już pokazuje jakąś tam nadwagę u takiej osoby, no to ono może jak najbardziej po takiego buta sięgnąć. Druga sprawa, ten but jest przede wszystkim dedykowany dla biegaczy rasowych, nierasowych, jako dodatkowy model na długie rozbiegania, bądź biegi regeneracyjne, czyli takie po mocnym treningu, na przykład interwałach, podbiegach, tempówkach. Następnego dnia czy 2 dni później idziemy sobie na bieganie, chcemy sobie przebiec jakiś dystans, zregenerować się, no ale cały czas pracować nad naszym sercem, dlatego bierzemy sobie takiego super miękkiego buta i w mega komfortowych warunkach przebiegamy cały dystans. Dogrywam jeszcze ujęcie, ponieważ zapomniałem powiedzieć o stabilności tego buta, która jest naprawdę bardzo dobra. Mimo tego, że podeszwa jest mocno napompowana i wydawałoby się, że może być lekko rozchwiana i doprowadzać stopę na przykład do nadmiernej supinacji bądź pronacji, to muszę przyznać, że nic takiego się nie dzieje. Platforma z przodu, w ogóle cała podeszwa jest na tyle szeroka, że prowadzi naszą stopę bardzo pewnie. Moja technika biegu jest taka, że stawiam stopy dosyć blisko siebie i bardzo równolegle, symetrycznie, co sprawia, że ta technika w większości butów jest dobra i rzadko kiedy but jest mocno rozchwiany przy moim bieganiu, ale jeżeli faktycznie tak jest, to potrafię to odczuć. W przypadku Nimbusa nic takiego się nie dzieje. Najnowszy Nimbus idzie prostym trendem, który będzie trafiał do ludzi takich jak ja, czyli młodych, którzy lubią kolorki, bo świetnie wygląda kolorystycznie, lubią grube, napompowane podeszwy, uwielbiam coś takiego w butach biegowych, wolą niższy drop niż stare 10-12 mm, 8 mm jest złotym środkiem, a jakby było 6, to bym był w tym bucie zakochany. No i bucie, który zapewnia przede wszystkim maksymalny komfort na stopie. Wychodzicie w nim czy na długie właśnie bieganie, czy na jakiś trening regeneracyjny i macie z tego mega fan i przyjemność. I takie coś zawsze będzie się sprzedawać najlepiej, chociaż cena może troszkę przerażać. To tyle ode mnie. Napiszcie mi w komentarzu, co sądzicie o takich butach i czy macie może jakieś Asicsy do biegania, albo w jakich Asicsach biegaliście. Tak z ciekawości dla mnie. Dzięki, trzymajcie się i cześć.